Cześć, witam Was, Energik w kolejnym odcinku. To było grane oczywiście. Dzisiaj odcinek jubileuszowy, bo chyba już 20, o ile dobrze kojarzę. Na sam początek małe wyjaśnienie, ponieważ dostałem parę maili, w których tam piszecie, że wcześniej kanał był o fajnych rzeczach, a teraz robię gameplaye i że już pewnie z tego zrezygnuję i że same będą te gameplaye i kanał będzie taki nie jak wszystkie. Pragnę wyjaśnić, że core kanału, czyli pogadajmy, to było grane, pozostanie, ponieważ ja chcę to robić, a gameplaye są troszkę tak robione po prostu z doskoku. Gameplay się po prostu bardzo szybko robi, nie trzeba mieć jakichś za dużo się do tego przygotowywać, tylko włączyć grę, gadać głupoty i nagrywać. Także gameplaye będą się pojawiały raz na jakiś czas. Jeżeli wyjdzie jakaś gra, nie będą to gameplaye całych gier, nie będę pokazywał jak przejść całego Far Cry'a i nie będę pokazywał jak przejść całego Hitmana, tylko będą to gameplaye z jakichś tam fragmentów przeze mnie wybranych, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda i jak to się gra i tyle. Gameplaye robię z tego powodu, że napędzają one jakby większą ilość oglądaczy, większą ilość subskrybentów, których potrzebuję aktualnie, żeby ten kanał jakoś zaczął żyć własnym życiem. No ale tyle słów wyjaśnienia. Dzisiaj przygotowałem grę Bad Mojo. Tytuł mógł być przez Was znany, ponieważ w 2004 została wydana wersja Redux z poprawioną grafiką. Ja oczywiście mam wersję premierową i na podstawie tej wersji premierowej będę o niej opowiadał. Jeżeli siedzicie trochę w grach i zdarzyło Wam się grać w Bad Mojo, no to wiecie, że w grze wcielamy się w karalucha, ale zaraz do tego dojdziemy. Ogólnie gier, w których wcielaliśmy się w owady, no już jakiś tam wcześniej jakaś tam pula tych gier była. Jedną z takich gier, na przykład 16-bitowych, była Apidia, gdzie sterowaliśmy, nie wiem, osą albo pszczołą, która leciała w prawą stronę. No i była to taka typowa strzelaninka, tylko że zamiast stateczków były właśnie owady. Inną grą była chyba wydawnictwa Sega gra Bug, który taki zielony żuk chodził po trójwymiarowym labiryncie. Jeszcze inną grą było Banzai Bug, gdzie już lataliśmy tym robalem, czy to jakaś taka ważka była, już nie pamiętam. No i jeszcze jedna gra mi się przypomina, tak na szybko. Świetny tytuł, dwie części wyszły na PlayStation 2, Mr. Mosquito, gdzie wcielaliśmy się w komara i wysysaliśmy krew z domowników. Bardzo fajny tytuł, bardzo taki, chociaż się oczywiście sterowało komarem, ale bardzo sympatyczna gra. Druga część niestety nie wyszła nigdy poza obręb Japonii. No i kolejną grą oczywiście jest Bad Mojo. Bad Mojo to tytuł tak naprawdę inny niż wszystkie, całkowicie odmienny pomysł na stworzenie gry. Gra w Polsce, szczerze mówiąc, sorry, wydaje mi się, że nie odniosła dużego sukcesu, chociaż na zachodzie tytuł cieszył się dosyć sporą popularnością. Całkiem fajnie rozwiązana fabuła, zaraz do tego sobie dojdziemy. Niech Was nie zmyli tutaj znaczek Deutsch Version, ponieważ pudełko mam od niemieckiej wersji, ale gra jest oczywiście po angielsku. Firma, która wydała, nazywa się ona, szukam, Pulse Entertainment. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ona wydała jeszcze jakieś gry, może jeszcze wydała, może nie kojarzę w ogóle tej firmy. Sama rozgrywka Bad Mojo rozpoczynała się od filmowego intra, w której poznajemy głównego bohatera, którym jest Roger. Roger mieszka w jakimś obleśnym barze, gdzieś nad barem, w jakiejś takiej chałupce. Widzimy z intra, że zdobył poważną ilość gotówki i aktualnie szykuje się do ucieczki do Meksyku. Nie wiemy skąd ma te pieniądze, nie wiemy dlaczego chce uciekać, nie wiemy w ogóle kim on tak naprawdę jest. Jego błogą błogość przerywa właściciel kamienicy, niejaki Eddie, który domaga się oczywiście czynszu. Nasz bohater spławia go szybko pieniędzmi, a sam powraca do swojej walizy pełnej gotówki i przypomina mu się, że w biurku gdzieś w szufladzie ma jeszcze tajemniczy medalion, który dostał od swojej matki. W momencie, kiedy dotyka tego medalionu, staje się rzecz dziwna, otóż zamienia się w karalucha i od tej pory my przejmujemy za tym karaluchem, przejmujemy sterowanie.
Sama gra, można nazwać, że jest to gra przygodowa. Dla mnie to jest bardziej taki typowa gra survival. Nie jest to może horror, ponieważ nie ma tam elementów może takich stricte horrorowatych. Bardziej to przypomina taki, no nie wiem, no survival, po prostu survival. W grze oczywiście nie jest tajemnicą, że wcielamy się w karalucha i powiem Wam, że na tego naszego karalucha, czyli na nas, czyhają naprawdę niebezpieczeństwa niesamowite. Raz może być to szczur, może to być kot, może to być rozlana farba, w którym momencie, gdy nasz karaluch wejdzie, no to blokuje się i tracimy życie. Fajnie zostało to pomyślane, ponieważ wszystkie elementy, które zwiedzimy, oczywiście są odpowiednio od nas większe, także jeżeli wejdziemy na przykład na powiedzmy na szafkę ze stołem, gdzie są garki, które się gotują na gazie, no to wszystko jest gigantyczne i oczywiście przejście obok wymaga tam powiedzmy 2-3 ekranów, że zanim przejdziemy cały fragment stołu. Fajnie to wygląda. W ogóle same lokacje, powiem Wam, przygotowane są naprawdę rewelacyjnie. Mogłyby to być lokacje przygotowane przez Davida Finchera, ponieważ ten syf, ten taki smród i ten brud są praktycznie namacalne. Niesamowity efekt, który udało się uzyskać. Nie są to wysterylizowane, eleganckie pomieszczenia, ale widać, że ktoś tam mieszka i jest to straszny syfiasz i w ogóle tam no, takie typowe mieszkanie, w którym są szczury i karaluchy i inne jakieś badziewia. No i faktycznie udało się ten sorry, mam jakieś dzisiaj chrypkę. Faktycznie udało się uzyskać ten efekt takiego brudu, syfu nas otaczającego. Jest parę scen, które są no może nie szokujące, bo nie są one aż tak bardzo szokujące, aczkolwiek robią wrażenie, zwłaszcza, że patrzymy je z perspektywy karalucha, czyli na przykład szczur, który został złapany w pułapkę, już leżał tam trochę, bądź też ryby na stole, nie, to chyba są karpie, z których oczywiście czekają na odrąbanie głowy, jeden już jest bez głowy, a drugi jeszcze ledwo dycha. No są takie dosyć klimaty, powiem szczerze, ciężkie. Ale naprawdę gra się w to bardzo fajnie. Jest troszkę utrudnione sterowanie, ponieważ można sterować strzałkami, ale troszkę to nie do końca jest dopracowane. Tak jak mówię, nasz karaluch nie posiada żadnego inwentory, nie posiada właściwie nic. Jedyne co może użyć, no to ewentualnie może coś przesunąć lub też na przykład coś włączyć poprzez stanie na przykład na przycisku. Tu Wam powiem taką jedną początek na przykład w momencie, kiedy próbujemy się przedostać obok pajęczyny, gdzie jest pająk i leży zapalony pet. No i oczywiście musimy tego peta odpowiednio nakierować, aby pająk, próbując na nas naskoczyć, naskoczył na tego peta i się oczywiście spalił. I takie zagadki, które w Bedmojo się spotyka, one będą nam towarzyszyły praktycznie cały czas. Tak jak mówię, musimy kombinować, jak w ogóle rozwiązać pewną zagadkę. No, korzystając właściwie tylko z własnego ewentualnie ciała. Sama gra, tak jak mówiłem, w 2004 roku został wydany Redux, poprawiona grafika, gra została wydana już na DVD, znajduje się tam parę jakichś elementów z making of. Nie grałem w tą grę, nie posiadam kopii tej wersji gry, posiadam tylko tą premierową, także nie wiem dokładnie co tam na tym Reduxie jest. Podejrzewam, że już można ją odpalić pod XP-ka, ponieważ z tą grą są no czasami niekiedy niewielkie problemy. Tak jak mówię, gra naprawdę fajna, wciągająca, chociaż strasznie krótka. Jeżeli będziecie grali z opisem, no to grę skończycie w jedno popołudnie bez problemu. No a jeżeli bez opisu, no to faktycznie można się tam chwilkę zaciąć i troszkę się pomęczyć, zwłaszcza, że mamy tak naprawdę w grze tylko 3 życia. W momencie, kiedy stracimy wszystkie 3 życia, musimy zacząć właściwie cały poziom od początku. W trakcie naszych pomykań jako przebrzydły karaluch zwiedzimy m.in. kuchnię, kibel, bar. Zwiedzimy nawet nasze leżące ciało, które w momencie, kiedy dotknęliśmy tego talizmanu, zemdlało i leży na podłodze i możemy też karaluchem je odwiedzić. Także trzeba przyznać, że panowie z Pulse Entertainment zadbali o naprawdę niesamowite detale. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie wszystkie zagadki są oczywiste. Czasami coś, co się zrobi parę ekranów dalej, spowoduje coś, że coś się stanie gdzie indziej. Także no tutaj nie jest to do końca, powiem Wam, przemyślane.
Także często, nawet grając z opisem, powiem Wam, że nie będziecie szukali miejsca, gdzie na przykład wejść na stół po nodze albo przejść do kolejnej lokacji, ponieważ nie są zaznaczone te wyjścia. Są co prawda takie karaluchy, które pokazują nam mniej więcej, gdzie ta droga dalej prowadzi, ale to jest, tak jak mówię, rzadkość. Te karaluchy czasami są, czasami nie ma, także sporo czasu też spędziłem szukając odpowiedniej drogi wyjścia, czy tu, czy tam. W grze nie gra żaden znany aktor. Nasz bohater Roger wygląda jak Jim Carrey z Głupiego i Głupszego, czyli gościu cięty pod donicę z fantastycznie debilnym wyrazem twarzy. Oczywiście gra bardzo teatralnie, bardzo takie robi miny, jakieś stroi, wygląda to trochę dziwnie. Ale powiem Wam, że pasuje to do tej stylistyki takiej lekko może baśniowej, lekko takiej klimat taki trochę ma jak Fight Club, taki kolory właśnie takie zgaszone, zgniłe. Właśnie dlatego skojarzyłem, że te tła mogły być robione przez Davida Finchera, ponieważ gra bardzo przypominała mi stylizacją właśnie Fight Club. Pudełko do gry premierowej, które tutaj widzicie, zawiera niewiele w sumie, instrukcję. Co ciekawe, instrukcja dosyć gruba, jak widzicie, ale tylko dlatego gruba, że jest ona w paru językach, 4 czy tam w 5. No i oczywiście płytka z Bedmojo. Premierowa wersja wydana oczywiście na CD, wersja Redux wydana na DVD. To, co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę przy Bedmojo, to bardzo ciekawy sposób opowiadania tła fabularnego, że tak powiem, ponieważ my nie wiemy, kim jest ten gościu, nie wiemy, skąd ma te pieniądze i będąc w postaci karalucha, no nie za bardzo mamy możliwość, jak dowiedzieć się, kim on tak naprawdę jest. I tak naprawdę twórcy zastosowali naprawdę niesamowity wybieg. Otóż na różnych lokacjach leżą różne kartki, na przykład jakieś na stercie gazet leży, możemy wejść na jakąś gazetę i poczytać, co jest na tej gazecie. W śmieciach znajdziemy jakiś kawałek, nie wiem, jakiegoś na przykład innego papieru i z tych wszystkich skrawków, które leżą, nie musimy tego czytać, to jest absolutnie dobrowolne. Czytając te informacje, które znajdują się w różnych lokacjach i nie zbieramy ich, one są po prostu pewnym elementem otoczenia, na który możemy wejść, połazić i tak dalej, i tak dalej. Z tych wszystkich informacji zbieramy całe tło fabularne, kim tak naprawdę jest Roger, potem wychodzi, że on jest oczywiście entomologiem, skąd ma te pieniądze, dlaczego chce uciec i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy sposób, właściwie chyba w żadnej grze czegoś takiego nie widziałem, gdzie elementy tła nie są tylko tłem, ale zawierają też informacje na temat tła fabularnego. Bardzo ciekawy wybieg i bardzo fajnie zostało to zorganizowane. Także oczywiście czytanie tych elementów nie jest obowiązkowe, możecie tego nie czytać i będziecie mieli po prostu historię o gościu, który stał się karaluchem, no i próbuje dostać się z powrotem do swojego ciała. Dwa ostatnie poziomy, które napotkamy w Bedmojo, są już na czas, także Bedmojo zawiera 4 albo 3 możliwe końcówki w zależności od tego, kto przeżyje w grze. Oczywiście jedyną bohaterem ludzkim w grze jest tylko Eddie, właściciel baru. Pojawia się też nasza matka, ale ona jest w postaci takiego ducha, no i oczywiście leżące ciało Rogera, które nijak nie możemy z nim wchodzić w żadną interakcję. Tak jak mówiłem, Bedmojo naprawdę ciekawa gra. Tak jak mówię, jest ona też znana prawdopodobnie Wam za sprawą właśnie tego Reduxa. Można za parę groszy kupić tą grę na Allegro. Sama przygoda i chodzenie karaluchem jest naprawdę fajne. Jeżeli ktoś jest nie lubi robali, nie wiem jak się nazywa ta fobia, gdzie się nie lubi insektów, także może to być dla niego dosyć ciężkie przeżycie, ale sam pomysł i samo wykonanie, aż powiem Wam, że dziwię się, że nikt potem nie kontynuował tego dzieła, nie zrobił, nie wiem, drugiej części, czy też w oparciu o pierwszą część Bedmojo nie nakręcił, nie zrobił gry podobnej do niej, tylko oczywiście może nie o karaluchu, mogło to być ważka, motylek, ślimak i tak dalej, i tak dalej. O wyścigi ślimaków to było szaleństwo. Także bardzo fajny tytuł, polecam Wam jak najbardziej. Tak jak mówię, nie jest to stricte przygodówka point and click, bardziej to taki typowa gra survival, gdzie musimy przeżyć w nie za bardzo dogodnym dla nas, znaczy może inaczej, dogodne środowisko dla karalucha, gdzie jest brud, syf i ogólnie syf z gilem, ale musimy też walczyć z naturalnymi wrogami, z pająkami, z szczurami, myszami, kotem i tak dalej, i tak dalej.
Także tytuł naprawdę świetny i polecam jak najbardziej. Bedmojo, filmy Pulse Entertainment, bardzo ciekawy tytuł. Jeżeli macie chwilę, zerknijcie może na Gogu, prawdopodobnie jest ta gra. Jeżeli nie, zalecam zakupienie sobie edycji Redux, która posiada troszkę lepszą grafikę, podciągnięte kolory i jakieś tam niewielkie chyba udogodnienia, które w wersji premierowej się niestety nie znalazły. To tyle odnośnie Bedmojo, polecam jak najbardziej. Pozdrawiam Was Energik i oczywiście do następnej części To było grane, która mam nadzieję będzie niebawem. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, cześć!